Witam Państwa w kolejnym moim filmie. Z góry przepraszam za dźwięk. Nakręcam to takim starym aparatem fotograficznym z funkcją filmowania. Nie ma on wejścia na mikrofon, więc nagrywa tym swoim malutkim wewnętrznym, więc musi tak zostać. Inny sprzęt w tej chwili do innych celów jest wykorzystywany. Ten film jest to niejako druga część wcześniej, około 2 miesiące od dnia dzisiejszego temu umieszczonego filmu z prezentacją projektu i mojego pomysłu na sterowanie APZ-em i generatorem, wejściem generatora, można tak nazwać, w falowniku. Ci, co widzieli, będą wiedzieli, o co chodzi. Ci, co tego nie widzieli, zachęcam do obejrzenia. Link jest w opisie tutaj tego filmu, bo tam jest przedstawiona cała koncepcja systemu, jak to ma funkcjonować, po co, co on ma robić i dlaczego. Także bez znajomości tamtego filmu, no nie wszystko tutaj może być jasne i zrozumiałe, a nie będę się powtarzał. A więc zaczynajmy. Pierwsza rzecz, widzicie teraz schemat. Jest on troszeczkę inny od schematu, który był w filmie, gdzie przedstawiałem swój projekt. No niestety musiałem pewne przeróbki zrobić, które wyszły, że tak powiem, w praniu, że nie do końca wszystko chciało funkcjonować idealnie tak, jak sobie założyłem. Co się zmieniło? Po pierwsze, no rozbudowałem układ wykrywacza napięcia 230V na wyjściu load. Musiałem dodać tranzystor, bo jednak on działał troszeczkę inaczej. Jak ustawiłem, żeby zadziałał kiedy trzeba, no to potrafił utrzymać te napięcie nawet jak było 100V na linii, więc to nie o to mi chodziło. Także troszeczkę przerobiłem, dodałem warystor, dodatkowy tranzystor i w tej chwili tak przy 180V już sygnalizuje, że już tego napięcia nie ma, więc to musiałem dodać. Kolejny układ, który tutaj widać jako delay modul, musiałem coś takiego wrzucić. Jest to ten element, który zapobiega szybkiemu na chwilę przełączaniu się APZ-a, o którym wspominałem w tamtym materiale. No i tu wyszło, że falownik połącza sygnał gen i przełącza napięcie mniej więcej w tym samym czasie. No i efekt był taki, że mimo wszystko już to było w takim stadium, że jeszcze ten APZ potrafił ten chwilowy zanik załapać. Także zrobiłem układ opóźniania, że jak już się wszystko ustabilizuje, już falownik na pewno to napięcie przełączy, właściwie źródło napięcia, to w tym momencie dopiero wraca układ do normy. Także taki układzik sobie dodałem. Jest dodany przekaźnik P4, który tam widzicie na dole. Po co go dodałem? No dodałem sobie, żeby coś takiego mieć w momencie, jak będę potrzebował, na przykład rozładować do, no może nie do zera, ale do minimum akumulatory, do poziomu ustawionego w falowniku. Załączam sobie to i niezależnie co wyślę falownik, czy wyślę sygnał gen, czy nie, to i tak jest rozłączone, więc nie nastąpi ładowanie akumulatorów. Dodatkowo dodałem złącze, które tutaj nazwałem Gen Control Bypass. Po to je dodałem, że w momencie jak falownik się wyłączy i nie będzie napięcia load, układ będzie mój zasilany z sieci energetycznej i będę chciał załączyć ładowanie, no to jak to wcześniej opisałem w poprzednim filmie, no potrzebne jest napięcie 230V na detektorze, bo bez tego ten układ ładowania nie zadziała. No a falownik jest wyłączony. No więc musiałem zrobić takie ręczne obejście, żeby w sytuacjach takich już bardzo awaryjnych, kiedy nie mamy napięcia na wyjściu falownika, też można było sobie zdalnie zasilanie i ładowanie uruchomić. Bo lokalnie jak jestem na miejscu, no to mówię, nie ma żadnego problemu, od tego są tutaj te wszystkie przełączniki, styczniki i tak dalej, to mogę sobie ręcznie zrobić. A więc teraz wróćmy do już gotowej szafy. Doszło dużo rzeczy, jak widać, w porównaniu z tym, co było w poprzednim filmie. Tam były tylko aparatura wysokiego napięcia sieciowego, nazwijmy, nie jest to wysokie, aczkolwiek tutaj jest wysokie i niskie, tak, 230 i 12V. I tak pokrótce, szybciutko Wam powiem, co tutaj jest, żeby było wiadomo. A więc idąc od dołu, no tak jak mówiłem, doszedł zasilacz, podtrzymanie, bo jest to układ, który ma działać nawet jak padną wszystkie układy zasilające, więc stąd tutaj jest te dodatkowe podtrzymanie na chwilę, żeby można było przywrócić jak coś padnie. No wyłączanie zasilacza, gniazdko już było. Także i tutaj jest moduł sterujący tymi 4 przekaźnikami, które są powyżej, za chwilę je zobaczycie. W tej chwili jest to jeszcze moduł TUJA przez Wi-Fi, czyli chodzi przez chmurę TUI. Ale już niebawem to będzie zmienione. Mam taki sam moduł na Zigbee, więc będzie to wszystko lokalnie funkcjonowało. Piętro wyżej, oprócz tych rzeczy, które były, czyli bezpiecznika, obejścia stycznika i przełącznika wejść i lampek kontrolnych, doszły przekaźniki, które sterują całą tutaj logiką. Doszedł widoczny tutaj moduł, o którym za chwilę. To jest właśnie ten układ delay, który ma zapobiegać przełączeniu się tego APZ-a na chwilę przy zmianie źródła, z którego korzysta falownik. Tutaj widzimy ten
moduł Modbus. Jest to moduł internetowy, czyli wejście do niego łączymy się przez Ethernet, a z drugiej strony mamy wyjście do systemu Modbus. W tej chwili jest podłączony falownik, będą podłączone inne rzeczy. Dlaczego taki układ, a nie, jak niektórzy by powiedzieli, ESP Home? No bo, tak jak wcześniej mówiłem, to jest integrowane z Home Assistant. Dlaczego? Tutaj po pierwsze będę robił i robię różne eksperymenty, odczytując różne rejestry z falownika, patrząc co się dzieje, zapisując niektóre testowo. Nie potrzebuję mieć wszystkich tych rejestrów w bazie. Po prostu na chwilę sobie uruchamiam, wpisując odpowiednią encję, czy zmieniając dane, tylko numer rejestru i patrzę co się dzieje. Gdybym tutaj miał ten ESP, to jakakolwiek zmiana, cokolwiek bym chciał zrobić, no z tego co wiem, wiąże się z kolejnym zaprogramowaniem modułu ESP. No więc jak ja miałbym tak co minutę próbować go programować, bo coś sobie zmieniłem na szybko, no to nie ma to totalnie sensu. Każde dodanie jakiegoś innego rejestru, innego urządzenia i tak dalej, to jest wszystko siedzenie i programowanie pamięci wewnętrznej tego ESP, no to mija się z celem. Tutaj wpisuję sobie tylko linijki kodu w komputerze i natychmiast mam łączność i mogę sprawdzić co się dzieje. Także do celów eksperymentalnych i możliwości podłączenia też innych rzeczy, które tutaj będą, na przykład Lumela będę tu podłączał, to ten moduł jest dużo lepszy niż w tym wypadku rozwiązanie ESP. A mogę też jak chcę zupełnie z zewnętrznego oprogramowania się połączyć, wyłączając na chwilę komunikację Home Assistant i mogę też sobie testować różne rzeczy, szczytować hurtowo na przykład duże ilości rejestrów. Także no, możliwości jest więcej, a że ja eksperymentuję, to coś takiego musiało być zastosowane. Są przekaźniki P1, P2, P3, P4, tak jak oznaczone były na schemacie. Każdy ma swoją funkcję opisaną, tak jak już to Wam opowiadałem. I co wyżej? No wyżej zostało jeszcze tutaj z boku widoczny malutka płytka tego wykrywacza napięcia na wyjściu load. Przerobiona troszkę, wszystko jest tam pod spodem w obudowie, nic tutaj z wierzchu nie musiałem przerabiać. Dodatkowo jest tu jeszcze małe miejsce i pewnie niebawem będzie tu w obudowie zamontowany taki malutki modulik. Nie wiem czy go widać, nie, no, kamera się chyba tutaj nie zoomuje. Jest to moduł ESP już tym razem. Już odczytuję ESP12F. Malutki moduł, który ma kilka wejść, wyjść. Ja go sobie zastosuję tutaj dodatkowo do, czego nie mam, informowania mnie o stanie, w jakim jest ten przełącznik, czyli jak się z jakiegoś powodu przełączy na przykład na sieć, bo padnie na przykład falownik, nie dostanę informacji, no to w tym momencie będę miał informację, w którym miejscu jest ten przełącznik, w jakim stanie. Dodatkowo wykorzystam sobie wyjście impulsowe tego licznika i prawdopodobnie dorzucę jeszcze taki układ tylko dla 3 faz, żeby sobie kontrolować, czy z sieci przychodzą 3 fazy. Jakby coś trzeba było tutaj sieciowo sobie zasilać, czy jakby nie chciałoby ruszyć ładowanie. Także tak wygląda całość tego układu. I teraz tak na szybko tutaj pokażę. Ciężko będzie. O, jest. Widzimy. To jest ekran Home Assistant. To jeszcze nie jest tam wizualnie to zrobione tak jak by to miało być. Na razie są wrzucone rzeczy, które będę używał. No i widzicie 4 pozycje. Grid only, gen off, load bypass i wolny. No bo tylko te 3 są wykorzystane. Grid only, czyli przełączanie zdalne na zasilanie domu z sieci zewnętrznej. Gen off, czyli wyłączanie możliwości ładowania. I load bypass, czyli to co mówiłem, zwieranie tego wykrywacza napięcia 230 V na wyjściu load. I to zdalnie sobie mogę zrobić. I teraz zobaczmy, nie wiem jak to pokazać, żeby było jedno i drugie, no nie będzie widać. Zróbmy szybkie przełączenie na grid. Nie da się z tego wyostrzyć, więc grid. OK i patrzcie na przełącznik APZ. No widzieliście, słyszeliście jak strzeliło. Przełączył się na pozycję tą właśnie grid. I w tej chwili dom mamy zasilany z grida. Nic się nie zadziało. Poniżej, tak na chwilę pokażę. Zaświeciły się 2 lampki na przekaźnikach, bo 2 przekaźniki w tym momencie są zbierane zgodnie z tym schematem. No i teraz wrócę z powrotem do zasilania z inwertera. Wyłączam tą funkcję. Chciałem tu pokazać, ale to się tak nie da. Napięcie się przełączyło, wróciło do normalnej pracy. Także tak to funkcjonuje, to działa. Oczywiście rzucę teraz na te przekaźniki. Jak dam na przykład sterowanie gen off, włączę. No widać, zapaliła się. Load bypass. Load bypass, no tego nie zobaczycie, bo load bypass to jest
sterowanie przekaźnikiem, który jest bezpośrednio w module TUI. Także tutaj z tych 4 się żaden nie zapali, bo to jest zupełnie osobny przekaźnik. Wyłączam te pozostałe. Zgasły. Działa to bardzo dobrze, mogę powiedzieć, bo już w praktyce miałem sytuację, kiedy na przykład niedoładowany był akumulator, magazyn energii w ciągu dnia w czasie pracy. No wyłączył się po prostu, tak, bo już szedł prawie do tego swojego minimum, szybciej niż powinien. Ale to już są inne przyczyny, o czym też zrobię film, na co zwracać uwagę, jak ładować. Z praktyki, bo tych filmów są setki, ale żaden mi się prawie nie sprawdził. Jeden tylko mi tutaj pokazał coś sensownego. Także sprawdziło się, przełączyło przy zanikach, przy innych rzeczach, przy jakichś awariach. Wszystko działa tak jak trzeba. W domu nawet nie zauważamy, że coś zostało przełączone. Ja otrzymuję informacje ewentualnie z Home Assistant, że coś się przełączyło. Później będę miał sygnały z położenia APZ-a, ewentualnie o napięciu, o napięciu na fazach, czy są. Także to sobie chcę dodatkowo właśnie tutaj zrobić. Jest to układ mojego pomysłu. Tak jak już wcześniej powiedziałem, jednym może się podobać, innym nie. Natomiast jest to układ, jak widać, bardzo prosty, a dodatek w przypadku czy TUI, czy Home Assistant jest dodatkiem. Z niego można sterować, z niego można odczytywać stany, ale bez niego, jak padnie, też to wszystko zadziała. Nam tutaj sieć przełączy, zasilanie będzie i to wszystko będzie funkcjonowało. Także to chyba tyle w tym króciutkim filmie z prezentacją. Jeżeli macie pytania, to zapraszam do kontaktu poprzez Messengera, Instagrama, tudzież maila, który jest podany w opisie mojego kanału i na końcu filmu. Zachęcam też do eksperymentowania, oczywiście z głową, bo można zepsuć, spalić. To są rzeczy tutaj z napięciem 230 V, więc jak ktoś nie ma o tym pojęcia, to zawsze mówię, lepiej niech tego nie dotyka, bo nie dość, że może uszkodzić sprzęt, może uszkodzić siebie, ale też może uszkodzić innych. To jest jednak już niebezpieczne napięcie i tu trzeba wiedzieć, co się robi. Ja zajmowałem się tym prawie 20 lat, więc akurat dla mnie ono nie stanowi specjalnie zagadek. I to, co zawsze zaznaczam, bezpiecznie, bo to jest podstawa. I druga rzecz, funkcjonalnie i jak najprościej. Także to tyle. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, tych, które już są. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.